No cześć siemanko, witam Was w całej swojej serdeczności na swoim kanale, z tej strony Michał, a już dziś mamy tutaj dwa kolosy. W ostatnim odcinku, a raczej bardziej w przedostatnim, był jeszcze tylko jeden, a dziś mamy już dwa. I dziś na tym odcinku odpowiemy sobie na pytanie, jak bardzo Acer strollował Europę Wschodnią, a może w ogóle tego nie zrobił. Cóż, nie sprawdzimy, się nie dowiemy, a z racji tego, że udało mi się odpalić Aspirera 1710 oraz mam ogarniętego z przedostatniego odcinka Aspirera 1700, no to możemy sobie sprawdzić, jak bardzo mogliśmy się poczuć urażeni w 2003 roku, więc nie przedłużając, zaczynajmy. No więc jak widzicie, oba są kompletne, co prawda 1710 w troszkę gorszym stanie, o czym sobie wspomnimy za chwilkę, natomiast już z zewnątrz widać pewne różnice, jak sobie zobaczycie tutaj na tym filmie przebitce. Jeżeli chodzi o Aspirera 1700, jak pamiętacie, z lewej strony mamy stację dyskietek. Na tej stacji dyskietek można sobie było poprzez nią zainstalować DOS-a, można się było pobawić w starsze gry, w starsze programy. Natomiast jeżeli tutaj podejdziemy do Aspirera 1710, to jak widzicie tutaj na tej przebitce mamy tutaj czytnik kart. Mamy tutaj czytnik kart Compact Flash i mamy tutaj czytnik kart, jak tutaj sobie popatrzymy, SD, MMC i Secure Smart Media, cokolwiek to znaczy. Szczerze, ja nigdy z takimi kartami nie miałem do czynienia, a Wy? Dajcie znać w komentarzu, czy mieliście kiedyś do czynienia z takim rodzajem kart. Poza tymi zmianami, na zewnątrz tak naprawdę nie różnią się specjalnie niczym więcej. Poza tym, że oczywiście nasz zawodnik z zachodniego bloku Europy ma klawiaturę naszych zachodnich sąsiadów, czyli QWERTZ. Zamienione jest co prawda Y z Z, no ale jak sobie zobaczymy na resztę layoutu, to mamy tutaj umlauty, więc jest to jakby jasna sprawa, że mamy do czynienia z klawiaturą niemiecką. Podczas gdy nasz tutaj właśnie polski odpowiednik ma pełną klawiaturę QWERTY, no i zasadniczo z zewnątrz różnią się tylko tym. Troszkę mnie smuci fakt, że w 1710 mam bardzo ścioraną klapę górną oraz tutaj delikatnie pęknięty palbrest, co zresztą widzicie tutaj na przebitce. No i kurde, w związku z powyższym pewnie z czasem sobie z tych dwóch złożę jeden, który będzie wyglądał perfekcyjnie, a drugi będzie mi służył na ewentualne części. Na niewątpliwy plus natomiast zasługuje fakt, że w 710 matryca jest idealna i nie mam żadnej dziurki, jak to było w przypadku 700 i dzięki temu mam piękny panel 17-calowy w standardzie. Racja, ktoś mnie poprawił ostatnio w komentarzach i muszę mu przyznać 100% racji. Nie są to panele 4:3, są to panele 5:4, 4:5, jakoś tak. 1024, 1280 na 1024 to jest chyba 5:4. Jakkolwiek i tak tutaj mamy te proporcje typowo dla retro, więc myślę, że na tym układzie tutaj same sprzęty niewiele, jeżeli w ogóle coś tracą. Zaraz sobie zajrzymy tutaj do środka tych sprzętów. Natomiast kurczę, no ostatnio na odcinku powiedziałem, że te sprzęty były drogie, ale nie przesadnie drogie. Ale też nie rozwinąłem chyba tego tematu, bo parę razy zostało mi to też wypomniane na różnych mediach społecznościowych, więc może przejdźmy jeszcze na chwilkę do ceny tych zestawów. A mianowicie, moment, zrobię sobie małego łyczka, bo mi w gardle zaschło. A mianowicie ceny tych zestawów oscylowały między 8900 zł brutto, a jakieś chyba coś koło 12 000 brutto, z tego co znalazłem z informacji w sieci. No i jak na 2003 rok ktoś by powiedział, że kosmos cena, ale z drugiej strony zatrzymajmy się na chwilkę i zastanówmy, bo tak naprawdę, cóż, w 2003 roku Pentium 4 2,8 GHz kosztował w granicach 2500. Jeżeli chodzi o taki 17-calowy monitorek, jak jest tutaj, w technologii LCD kosztował drugie tyle, więc mamy już piątaka. Do tego dochodzą pamięci. Pamięci w tamtym okresie również tanie nie były, więc taki powiedzmy dual 2x512 MB na DDR-kach 333, jak mamy w przypadku 1700, bo do 710 zaraz sobie przejdziemy,
kosztował w granicach 600-700 zł, więc już mamy powiedzmy na upartego 5700, doliczając 400 za dysk, robi nam się szósteczka, doliczając jakieś 1300 za FX-a 5700, robi nam się 7300. No i tak naprawdę jeszcze trzeba by z 6,5 stówki wrzucić za płytę główną i robi nam się już praktycznie 8. Do tego mamy głośniki, klawiatura, mysz, karta dźwiękowa. No dobra, tam też już w zasadzie była w integrach, więc możemy sobie ją naprawdę pominąć. No ale mamy jeszcze nagrywarkę DVD, mamy tutaj jeszcze napęd dyskietek, który też w granicach tam, nie wiem, 5-7 dyszek kosztował w tamtym okresie. Mamy jeszcze oczywiście obudowę, którą musimy sobie doliczyć z zasilaczem i no, zatrzymajmy się na chwilę. Czy naprawdę te laptopy były takie drogie w momencie, kiedy wyszły na rynek? Zasadniczo wychodzi na to, że niewielka różnica była pomiędzy takim zintegrowanym, stacjonarnym sprzętem mobilnym, a stacjonarką, którą mogliście sobie kupić w sklepie. Więc chyba, kurde, no, chyba nie jest źle, nie? Acer moim zdaniem dobrze wycenił. To jest oczywiście moja subiektywna opinia. Wy możecie mieć inną. Jeżeli macie inną, napiszcie w komentarzu. Natomiast wydaje mi się, że jest całkiem ok. Niemniej tutaj dzisiaj bardziej skupimy się na tym, czy Acer, bądź jak kto woli Jade, strollował Europę Wschodnią w 2003 roku. Ponieważ jak wspomniałem na poprzednim odcinku, te wersje były dostępne w Europie Wschodniej, czyli od Polski w stronę tam byłego bloku sowieckiego, natomiast te były dostępne w Europie Zachodniej i Stanach, czyli od Polski na zachód Niemcy w stronę Stanów Zjednoczonych mogły sobie kupić taki właśnie sprzęt. I różnica w cenie pomiędzy tymi dwoma kadłubami w zależności od konfiguracji nie była jakaś kosmiczna, a możliwości, jakie daje nam ten czy ten, są troszkę zgoła inne, więc może nie przedłużając już dalej i nie trzymając Was w niepewności, zajrzyjmy sobie tutaj pod maski obu tych laptopów i wtedy omówimy sobie te takie główne różnice, które dotyczą tych sprzętów, a przy okazji dowiecie się, co wrzuciłem tutaj do 710 i na jaki wypas tutaj możemy sobie liczyć. Nie przedłużając, więc zaczynajmy. Voilà! No więc zanim sobie odpalimy i przejdziemy do jakichkolwiek testów, zwróćcie uwagę na podstawowe różnice pomiędzy tymi dwoma modelami. Jeżeli chodzi o samą kartę grafiki, mamy tutaj delikatną różnicę w ułożeniu łopatek wentylatora i już Wam powiem, że ta wersja z 710 jest zdecydowanie wydajniejsza, jeżeli chodzi o odprowadzanie tego ciepła. Spójrzcie, tutaj mamy w ten sposób zrobione łopatki, a z kolei w 700 mamy je zrobione w ten sposób. Następną różnicą, która się od razu rzuca w oczy, jest układ chłodzenia. Tutaj mamy układ chłodzenia z 700, który jest wyposażony w jeden wentylator oraz sekcję zasilania, która jest w zasadzie na zewnątrz tutaj niechłodzona. Natomiast jeżeli sobie popatrzymy na 710, no to zobaczycie, że tutaj mamy dużo mocniej rozbudowany cały układ chłodzenia. Mamy również taki wentylator, jaki jest w przypadku 700, natomiast mamy tutaj dodatkowy wentylator i dodatkowe pipy na odprowadzanie ciepła z mostka oraz z sekcji zasilania, która się znajduje w tym samym miejscu, co w przypadku 700. Jeżeli chodzi zaś o pamięci, no to jak zwróciliście uwagę, mamy tutaj zastosowane pamięci gamingowe, są to pamięci Żela 2x1 GB, DDR 400 MB transferów, mamy tutaj CL2, gdzie są to naprawdę bardzo szybkie i wydajne pamięci, a mogliśmy sobie je tutaj zastosować, dlatego że w przypadku tego podsystemu, w przypadku tej płyty głównej i tego chipsetu, czyli Intel 865, mamy tutaj pełną obsługę Dual Channel oraz mamy tutaj obsługę pamięci DDR1 400 MB transferów. W związku z powyższym wykorzystamy potencjał tych pamięci, które tutaj zostały zastosowane. Jeżeli chodzi o 700, mamy tutaj standardowe pamięci Kingstona DDR 333 MB transfery. Jest to dual 2x512 MB, na tamten okres czasu zupełnie wystarczający. Jeżeli chodzi o tutaj temat samej 710, no to jest to delikatny overkill. Natomiast tak właśnie miało być, tak chciałem, tak właśnie zrobiłem. Jeżeli chodzi jeszcze o dodatkowe różnice,
No to w przypadku 710 mamy tutaj już w standardzie kartę Wi-Fi, czego tak naprawdę nie mamy w przypadku 700. Tutaj jest miejsce na kartę Wi-Fi, są nawet wypuszczone kabelki na antenę. O, tutaj jest antena, ładnie to jest wszystko tutaj zabezpieczone, natomiast samej karty tutaj nie ma. Karty tutaj możemy stosować w standardzie mini PCI, więc jeżeli ktoś by kiedyś dorwał takiego, to może sobie tutaj taką właśnie kartę wrzucić. Kolejną różnicą, a jest to już różnica wynikająca z mojej prywatnej fanaberii, jest zastosowanie dysku twardego. Jeżeli chodzi o dysk twardy, w przypadku tutaj naszego 710 mamy dysk twardy 180 GB SSD Intela na przelotce z dużego IDE na SATA. Taką przelotkę można kupić na naszym znanym portalu aukcyjnym za około 25 zł, a za dysk, z tego co pamiętam, dałem chyba 35. Więc też myślę, że całkiem fajne połączenie. Natomiast w przypadku tutaj 1700 mamy do czynienia ze standardowym dyskiem, takim dokładnie jakim wcześniej Wam pokazywałem. Jest to 80 GB Seagate'a 7200 obrotów, 2 MB pamięci cache'u. Więc tak, mamy tutaj 1710 na maksymalnym wypasie i mamy tutaj 1700 w zasadzie standardowej konfiguracji. Ale tak de facto tutaj różnice takie główne są dwie, bo same pamięci, nawet jeżeli byśmy wrzucili do tego kadłuba te pamięci tutaj z tego kadłuba, nie zrobiłoby nam to absolutnie żadnej różnicy, dlatego że sam chipset SIS650 nie obsługuje nic ponad to, co dają tutaj te Kingstony. Więc to już wynika jakby z architektury tej płyty głównej i jest ograniczeniem w stosunku do tego. Dlatego też zastosowałem tutaj maksymalne pamięci, żeby jak najmocniej uwydajnić, uwidocznić te różnice, jakie występowały pomiędzy tymi dwoma sprzętami. Natomiast taką moją fanaberią jest dysk twardy. Szczerze, ten dysk 180 GB Intela SSD kupiłem za 35 zł, a dysk 120 GB 7200 obrotów na IDE, który tutaj musiałbym wrzucić, jeżeli chciałbym odtworzyć oryginalną konfigurację, proponowali mi na Allegro w granicach 60, więc jak sami widzicie, za przelotkę i dysk zapłaciłem tyle samo, ile bym zapłacił za dysk talerzowy. Czy tutaj dysk SSD zrobi różnicę? Tego nie wiem, raczej nie sądzę, natomiast no, fajny bajer, że coś takiego tutaj można było wpakować. Oczywiście muszę tutaj jeszcze zrobić jakąś półkę, żeby to wyglądało po ludzku, żeby tutaj w środku nie latało, natomiast na ten moment na testy jest jak najbardziej ok. Więc tak, mamy dwie maksymalne konfiguracje i jeszcze jedna rzecz, jaka tutaj dzieli te dwa kadłuby, no to zastosowanie procesora. Tutaj mamy procesor Pentium 4 2,8 GHz i to jest procesor 2.8 bez hyperthreadingu. Jest to Northwood 512 KB, 400 MHz szyna i jest to całkowicie zwykłe Pentium 4. Natomiast tutaj mamy Pentium 4 3 GHz z hyperthreadingiem, również Northwood, również 512 KB pamięci cache. No ale jest to HT i jest 200 MHz więcej. To są procesory, które tutaj wychodziły standardowo. Oczywiście mógłbym tutaj zastosować jakiś lepszy procesor, ale to nie jest takie proste, jakby się Wam mogło wydawać, ponieważ Acer tutaj standardowo wpakował tylko kilka mikrokodów w swój BIOS, no i niestety w związku z powyższym tutaj naprawdę upgrade, jeżeli chodzi o CPU, jest mega ograniczony. Próbowałem tutaj zastosować chyba z 14 różnych procesorów i rewizji i literacji na 478 socket od Celeronów po Pentium 4 i tak naprawdę oprócz tych oryginalnych zadziałały mi jeszcze dwa i to, żeby było śmieszniej, nie Northwoody, ale były słabsze nominalnie od tych, które są zamontowane tu oryginalnie, więc uważam, że sensu takiego zabiegu całkowicie brak. No cóż, więc może teraz nie przedłużając, przejdźmy sobie płynnie do uruchomienia 710, przetestowania jej i porównania wyników benchmarków z tym właśnie tutaj obok Acerem Aspire 1700. Nie przedłużając, zaczynajmy. Co się zaś tyczy samej karty, no to jak widzicie mamy tutaj delikatnie mocniejsze zegary od tej, która była w
poprzednim kadłubku. No i tu już jest kolejna rzecz, która pokazuje, że no, ten laptop jest inny względem tego, który był sprzedawany nam na wschodniej części Europy. No bo jak sobie tak zwrócicie uwagę, nie wiem czy Wam wcześniej pokazywałem GPU-Z, czy też nie, natomiast omówmy sobie przy okazji tego, to i co jest tam. A mianowicie takie pierwsze rzeczy, które się rzucają w oczy, to fakt, że tutaj mamy zegar 350 MHz, a oryginalnie w tamtym kadłubku zegar był 290 MHz. Nie różni się natomiast taktowanie pamięci. Mamy 290 MHz tutaj i mamy 290 MHz tam. Co tak naprawdę daje nam przedłożenie na 580 MB transferów, dlatego że to jest pamięć DDR i jakby tutaj te megaherce mnożymy sobie razy 2. Natomiast tak, no tutaj już mamy sam zegar taktowania rdzenia o 60 MHz szybszy, co nie jest bez różnicy, jeżeli chodzi o gry czy o programy użytkowe czy demarki, etc. Dodatkową rzeczą, która tutaj na pierwszy strzał bije po oczach, jest fakt, że mamy tutaj AGP razy 8. W przypadku naszego poprzedniego kadłubka, czyli Aspire'a 1700, mamy do czynienia z AGP razy 4, ponieważ niestety SIS 650 wyższej literacji tego interfejsu nie obsługuje. Czy to nam robi jakąś dużą różnicę w przypadku FX-a 5700? Kurde, szczerze wydaje mi się, że nie. Natomiast no, kurde, no, jeżeli dajemy coś jednym, to dlaczego nie dajemy tego drugim? Dlatego, że tak naprawdę różnica pomiędzy ceną tych kadłubów to nie była różnica zastosowanego chipsetu, tylko zastosowanych podzespołów. A co za tym idzie, uważam, że tutaj troszkę wtedy, w tamtym okresie zostaliśmy oszukani. Co się zaś tyczy samego procesora, no to spójrzmy tutaj, jak temat wygląda w CPU-Z. Jeżeli sobie tutaj CPU-Z uruchomimy, zaraz zobaczymy, że mamy tutaj do czynienia z Pentium 4, na jądrze, jak wcześniej wspomniałem, Northwood, zrobionym w technologii 13 mikronów, jak wszystkie inne Northwoody. Mamy tutaj 3 GHz taktowanie rdzenia, szynę 800 MHz i dodatkowo mamy tutaj 2992 MHz, 512 KB pamięci cache. I czy tutaj mamy informację, że tu jest HT? Mamy jeden rdzeń, 2 wątki. Więc tak, tutaj mamy lepszy procesor niż w Aspire'ze 1700. I teraz tak, w Aspire'ze 1700 możemy zastosować Pentium 4 3 GHz, natomiast ten SIS 650 nie obsłuży nam procesora Hypertrending. Nawet jeżeli będziemy mieli tutaj sytuację taką, że wsadzimy procesor z HT, no to tamta płyta pokaże nam jeden rdzeń, jeden wątek. HT jest tam docelowo wyłączone, a BIOS jest niestety tak mocno ograniczony, że nie jesteśmy w stanie tego sobie w żaden sposób sami załączyć. No więc tak, omówiliśmy sobie tutaj temat, który się tyczy samego procesora. Potwierdźmy sobie jeszcze tutaj temat samej płyty głównej i chipsetu. Jak wcześniej wspomniałem, mamy tutaj do czynienia z Intelem 865, co tutaj ładnie jest pokazane na rysunku. BIOS datowany jest ostatni z roku 2004, jest to 3A25, jest to najnowszy BIOS Acera, jaki w ogóle wyszedł. Sam osobiście go zainstalowałem z nadzieją, że wpakuje mi tutaj troszkę więcej mikrokodów i będę mógł zastosować troszkę inne procesory. Natomiast cóż, nie da się. Ciągle szukam jakiegoś porządnego laptopa z Socket 478, który obsługuje wszystkie możliwe literacje tych Pentiumów, dlatego że kurde, wydaje mi się, że mam Pentium 4 64 bit na Socket 478 i chcę to za wszelką cenę potwierdzić. Więc no, wydaje mi się, że moim takim następnym sweet spotem, jeżeli chodzi o tego typu socket i tego typu komputery, będzie Inspiron 9100, bo gdzieś czuję po kościach, że on jedynie jest w stanie obsłużyć tego typu CPU. AGP wersja 3, jak wcześniej wspomniałem, razy 8. No i przechodzimy sobie tutaj do tematu samych pamięci. I pamięci mamy DDR1,
Nie wiem dlaczego tutaj pokazuje single channel, ostatnio pokazywał dual, zupełnie jest to dla mnie niezrozumiałe, no ale sama płyta dual obsługuje, być może to jest kwestia, nie wiem, przepięcia tych pamięci w slotach. Niemniej mamy tutaj 199,5 MHz, czyli tak naprawdę te 400 megatransferów. Do tego mamy FSB DRAM w stosunku 1:1 synchronicznie, co nie jest bez znaczenia w przypadku tego typu pamięci. No i tutaj mamy timingi 2,5, 2, 3 i de facto te timingi możemy sobie przestawić za pomocą oprogramowania MEMSET na 2, 2, 2. Tutaj możemy sobie to wszystko przerzucić i wtedy mamy te pamięci troszkę wydajniejsze. W związku z tym też cały podsystem mamy troszkę wydajniejszy. MEMSET to jest całkiem ciekawe oprogramowanie i robi nam tutaj całkiem fajną robotę. Dzięki temu możemy sobie stuningować pamięć i mamy wydajniej. Natomiast żal troszkę, że sam MEMSET działa tylko i wyłącznie z pamięciami DDR1, DDR2 i to też nie na wszystkich chipsetach. Gdyby jego kompatybilność była wyższa, moglibyśmy sobie pozwolić na dużo więcej. W związku z tym, że układ chłodzenia samej karty dobrze sobie radzi i radzi sobie zdecydowanie lepiej od tego, który jest zastosowany w Aspire 1700, możemy sobie też pozwolić na więcej. W związku z tym delikatny tuning samego rdzenia i pamięci zrobi nam tutaj jeszcze dodatkową robotę. Ze standardowych 350 na rdzeniu i 290 na pamięciach udało nam się wycisnąć 375 na rdzeniu i 315 na samych pamięciach. W stoku na pulpicie temperatura samego chipu oscyluje w granicach 40 stopni, natomiast pod obciążeniem zaraz sobie zobaczymy. Żeby tutaj zmonitorować temperaturkę takiego układu, musimy sobie wejść w ATI-Tool w Temperature Monitoring i mamy tutaj w tej chwili GPU zakładkę, gdzie mamy podane minimum, maksimum i średnią. W związku z tym, mając tutaj ten panel, możemy sobie odpalić 3D Marka, sprawdzić punktację i przy okazji, jakie osiągniemy maksymalne temperatury. Słowem, jeżeli już jesteśmy przy tym oprogramowaniu, to chciałbym też powiedzieć parę słów o ATI-Toolu. Jest to świetne narzędzie do testowania starszych kart graficznych, zarówno ze stajni ATI, jak i ze stajni NVIDIA. Dzięki temu małemu narzędziu jesteśmy w stanie sobie tutaj obciążyć kartę, żeby sobie sprawdzić tutaj występowanie artefaktów po overclockingu. Możemy sobie dokonać samego overclockingu, możemy sobie monitorować temperaturki na starszych układach. No i same ustawienia możemy sobie zapisywać do pliku, jak też ustawić sobie samostart tego oprogramowania, dać mu możliwość odnalezienia właściwych wartości dla rdzenia i pamięci, tak żeby podkręcał Wam kartę sam, jeżeli się boicie tego robić, i jednocześnie sprawdzić sobie tutaj, czy występują jakieś konkretne artefakty. Mamy tutaj bowiem artefakt skaner. Jest to tak naprawdę taki protoplasta, można powiedzieć, dzisiejszego oprogramowania, którego na co dzień się używa do wygrzewania, sprawdzania poprawności działania chipów graficznych, a mianowicie Furmarka. Jest to taki, można powiedzieć, wczesny Furmark z wczesnych czasów lat 2000. No więc tak, tutaj jak widzicie mamy już załączony skaner artefaktów. Mamy tutaj też temperaturkę karty graficznej, która już się nam podniosła do 50 stopni na podkręconych wartościach. Natomiast my sobie sprawdzimy punktację 3D Marka, a następnie zobaczymy, jakie nam to tutaj zrobiło temperatury podczas tego obciążenia. Więc nie przedłużając, śmigamy. No i dobra, tylko spójrzcie, mamy tutaj 11 798 punktów w 3D Marku 2001 Second Edition. I tak naprawdę, kurde, no jest to już wow w porównaniu z tym, co mogliśmy osiągnąć na Aspire 1700. Natomiast nie to jest tutaj najistotniejsze. Najistotniejsza tutaj jest temperatura. Zobaczcie.
maksymalnie mamy 66 stopni gorącego punktu i 60 stopni samego rdzenia. To jest po prostu masakra w porównaniu z tym, co mieliśmy w przypadku tamtego kadłubka, a jak już pamiętacie, tam również był zrobiony mod na PTM-ie oraz blaszce miedzianej, więc kurde, naprawdę mega różnica na plus tego właśnie sprzętu. Nie jest generalnie cichszy od tamtego kadłuba ze względu na to, że mamy tutaj do czynienia z bardzo mocnym procesorem Pentium 4, dodatkowo z Hyperthreadingiem i dodatkowo jest to procesor z komputera stacjonarnego. Co za tym idzie? No, ma tutaj swoje TDP, które wynosi w przedziale bodajże około 73 W i nie należy do tych super chłodnych, ale hej, zobaczcie, co tutaj się wydarzyło. Jeżeli chodzi więc o samego ChydeMarka 2001 SE, różnica jest duża na korzyść Aspirera 1710. Sprawdźmy więc, jak wygląda jeszcze różnica w ChydeMarku 2003. Jak widzicie, w ChydeMarku 2003 również notujemy fajny zysk, jeżeli chodzi o punktację, ponieważ mamy tutaj 2790 punktów, czyli praktycznie 500 punktów więcej niż mieliśmy w przypadku pozostałej konfiguracji z Aspirem 1700. Co się tyczy samej temperatury, mamy tutaj w hotspocie 68 stopni versus 86 w tamtym kadłubie przy zastosowaniu dokładnie tej samej modyfikacji, jeżeli chodzi o odprowadzanie ciepła z samego układu. Więc no, tu mamy prawie 20 stopni różnicy w kulturze pracy samej karty graficznej. Tutaj mamy prawie 500 punktów w ChydeMarku 2003. No i kurde, jakby na to nie patrzeć, no to prawie 3000 punktów w ChydeMarku 2001 SE, czyli tak na dobrą rzecz mamy tutaj coś pomiędzy 20 a 30% wyższą wydajność w przypadku tego właśnie kadłuba z Aspirem 1710. No i dobra, przejdźmy więc do podsumowania. Jak zostaliśmy potraktowani przez Acera w 2003 roku? Myślę, że każdy z Was już wie i widzi. Czy w jakikolwiek sposób czujemy się przez to urażeni? Kurde, no szczerze Wam powiem, nie wiem, no wtedy pewnie czułbym się bardzo zły. Natomiast dziś przynajmniej mam dwa mega wypasione sprzęty z epoki i no jeden jest słabszy na zgoła innej specyfikacji, a drugi jest mocniejszy na troszkę lepszej. Generalnie no po latach fajnie jest móc sobie porównać takie dwa kadłuby. Natomiast kurde, no okej, gdybym w 2003 roku kupił w Polsce takiego Acera i dowiedziałbym się, że nie wiem, za różnicę 200-300 zł, bo mniej więcej przy takiej samej konfiguracji taka to była różnica, mógłbym mieć coś znacznie lepszego, czułbym się mega wkurzony. Dlatego, że to nie jest kwestia tam 5-10% wydajności, tylko jak sami tutaj widzicie, możemy tutaj osiągnąć nawet do 30% zysku względem tego kadłuba, który był sprzedawany na wschód od nas oraz u nas. Więc kurde, no trochę w topa. A poza tym oba kadłuby dziś do retro są naprawdę świetne. Wiadomo, jeżeli macie możliwość kupna 1710, no to nie zastanawiałbym się, ponieważ 1710 jest zdecydowanie mocniejsza parametrami i specyfikacją od 1700. Natomiast no, to jest też kwestia dziś takiego wewnętrznego wyboru, no bo ktoś na przykład mógłby powiedzieć ok, ale mi bardziej pasuje stacja dyskietek, ponieważ chcę jeszcze sobie pójść w temat DOS-u, a biorąc pod uwagę, że dzisiaj mamy możliwość użycia SBM-u, no to jest to kusząca propozycja, a w 1710 tej stacji dysków nie mamy. Czy można tutaj w ogóle zamiast tego czytnika wrzucić stację dyskietek? Szczerze Wam powiem, jeszcze nie wiem. Prawdopodobnie będę z tych dwóch kadłubów składał jeden taki w idealnym stanie
Więc wtedy zobaczę i jeżeli chcecie, to zrobię Wam takiego shortsa, żebyście wiedzieli, że można coś takiego zaadoptować. Natomiast na ten moment nie mam zielonego pojęcia, więc no być może kupując 1710 decydujesz się na całkowity brak flopa, no i tak już może zostanie. Niemniej, no, jest to kwestia wyboru. Ja osobiście dziś nawet, gdybym miał decydować, to chyba wolałbym jednak tą mocniejszą konfigurację niż stację dyskietek w 1700. Natomiast no, każdy patrzy w troszkę inny sposób. No i no, ja też nie jestem wyrocznią i każdy sobie może podjąć te decyzje za siebie. Niemniej, jak widzicie, różnice pomiędzy tymi dwoma kadłubami występowały zarówno w taktowaniu samej karty graficznej, jak też w możliwości obsługi procesorów z hyperthreadingiem w 1710, jak też w obsłudze pamięci RAM. Mianowicie tutaj mamy 400 MB transferów, tutaj tylko 333. Jak też tutaj mamy jeszcze różnicę w tym, że mamy w standardzie kartę Wi-Fi, gdzie w 1700 tego standardu nie było. Można to było dokupić jako opcję. Jak też tutaj mamy dual channel, co prawda, kurde, akurat na filmie wyskoczyło mi, że single, ale uwierzcie mi na słowo, ten chipset Intel 865 Dual Channel obsługuje, ten niestety SIS 650 tego nie ma. No i jeszcze takim ostatnim featurem z takich rzucających się od razu w oczy jest fakt, że SIS 650 obsługuje AGP razy 4, a Intel 865 AGP razy 8. Przy czym, tak jak już wcześniej wspomniałem, w przypadku NVIDIA FX chyba nie ma to jakiegoś większego znaczenia. Tutaj znaczenie ma to taktowanie, ta możliwość zastosowania jakiegoś lepszego procka, ta różnica w pamięci RAM. Natomiast jeżeli chodzi o samą kwestię tutaj tej obsługi szybszego transferu po szynie, nie, no FX 5700 nie obsługiwał tego w takim stopniu, żeby to pokazało jakąkolwiek różnicę. Być może 20-30 punktów na korzyść razy 8 w 3D-Marku 2001 SE, ale umówmy się, jest to taki raczej bardziej błąd pomiarowy, jak faktyczna różnica w wyniku. Poza tym kadłuby są takie, jak widać. Z zewnątrz na pierwszy rzut oka niemalże identyczne. Wewnątrz po otwarciu na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że prawie że też z tą różnicą, że tutaj, jak widzieliście, mamy dużo bogatszy układ zasilania. Natomiast cała reszta wygląda w miarę spójnie, dlatego też żywię nadzieję, że uda mi się na przykład przełożyć ten pęknięty palmrest na ten spoko z Aspira 1700, no i też zamienić klapy tych matryc, ponieważ gdyż ta tutaj jest dużo bardziej ściorana i wtedy będę mieć taki, można powiedzieć, fabryczny, jak ze sklepu, jeden fajny kadłub. Czy się uda, czy się nie uda, zobaczę. Być może zrobię z tego materiał, być może nie. Ponieważ no, sama przekładka jednego do drugiego będzie trwała, kurde, no przynajmniej z 1,5 godziny, może 2. Nie będzie mi się pewnie tego chciało ciąć. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście w ogóle taki materiał zobaczyć. Z przekładki podzespołów z tego do obudowy z tego. Czy to by Was w ogóle interesowało? Od razu mówię, że to by był pewnie nudny materiał, coś bym tam pierdzielił z tyłu głowy, a generalnie dłubałbym sobie w tym sprzęcie. Jeżeli Was coś takiego interesuje, jeżeli chcecie taki materiał, dajcie znać, być może coś takiego też na kanał wleci. A na ten moment, cóż, powiedzcie, co sądzicie o tym, co Acer zrobił nam w 2003 roku. Czy Was to w jakikolwiek sposób boli? A gdyby się ktoś z Was zastanawiał, co tutaj się wyświetla na ekranie, no to wyświetla się Giants Citizen Kabuto. Jest to świetna gra z okresu bodajże 2001-2002 roku, w którą, jeżeli ktoś nie grał, warto sobie zagrać. Oczywiście na tym kadłubie chodzi jak złoto, piękne kolory, fajna, dynamiczna akcja, gra naprawdę godna polecenia dla wszystkich, którzy grali, czy dla wszystkich, którzy nawet nie grali. No i kurde, no szczerze Wam powiem, chciałem też na tym kadłubie coś odpalić i Wam pokazać, ale bateria tutaj trzyma w granicach 5-10 minut na ten moment, a kurde, naprawdę szukałem mega długo zasilacza przed zaczęciem kręcenia tego materiału, bo oczywiście mam oba, ale gdzieś
przepierniczyłem ten drugi. Więc ten kadłub sobie tylko tutaj stoi, a ten sobie tutaj wyświetla. Tak w gwoli, gdyby się ktoś zastanawiał. A cóż, na ten moment, na koniec chciałbym Wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze, za subskrypcje, za wyświetlenia, za wszelkie możliwe wsparcie, które udzielacie mi tutaj na kanale, czy też na innych mediach społecznościowych, czy też na Discordzie. Jest to dla mnie naprawdę bardzo, bardzo ważne, wiele dla mnie znaczy i dzięki temu tak naprawdę mogę się dla Was i dla siebie rozwijać w tym temacie. Chciałbym też na koniec zadać Wam jedno pytanie. Ej, kurde, zrobiłem Wam ankietę i zadałem pytanie, czy chcecie zobaczyć bardziej film o laptopie ery Windows XP, czy film o laptopie ery Windows Vista. Oczywiście zadecydowaliście w 67%, że to ma być laptop z X-Packiem. I okej, kurde, wrzuciłem Wam film z laptopem z X-Packiem, z czego również widziałem, byliście zadowoleni, bardzo ładnie poszedł w wyświetlenia, na ten moment ma już ponad 1000 odtworzeń, co na taki kanał jak mój jest naprawdę bardzo, bardzo dobrym wynikiem, jeżeli chodzi o materiały retro. Natomiast tydzień później wypuściłem laptop z Windowsem Vistą, który na ten moment wykręcił już ponad 3000 wyświetleń. Naprawdę? No przecież, kurde, no zupełnie dla mnie niepojęte. Jeżeli chcieliście laptop z Vistą, no to dlaczego głosowaliście, że chcecie laptop z X-Packiem? Niemniej, mega Wam dziękuję za to, że mam tyle wyświetleń, za to, że to idzie do przodu. Mam nadzieję, że filmy coraz bardziej Wam się będą podobać i wiele ciekawych filmów jeszcze przed nami. A powiem Wam tylko taki delikatny spoiler na przyszły tydzień, jeżeli oczywiście się uda, no bo sprawy losowe mogą na przykład sprawić, że nie dam rady Wam tego w przyszłym tygodniu wrzucić, ale chyba właśnie udało mi się zrobić najszybszy laptop ery Windows Vista w całym YouTubie, na całym świecie. A jeżeli nie, skonfrontujemy to w następnym odcinku i możecie wyprowadzić mnie z błędu w komentarzach. A tymczasem na ten moment ja się z Wami żegnam. Jeszcze raz dziękuję za wszystko. Dzięki, do zobaczyska. Cześć.